Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Szczupkowski, wybitny transplantolog i założyciel interaktywnego Muzeum Fliperów I arcade. i arcade. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jaka jest różnica między arcade a flipperami? Bo znamy z kultury masowej te wielkie napisy arcade z Ameryki lat 70., 80. Jaka jest różnica między arcade a flipperami? Znaczy to jest taka, powiedzmy sobie, umowna granica, ponieważ wyjściowo arcade jest kojarzone z videogame, z grami wideo, które opanowały, powiedzmy sobie, miejsca w latach 70. i 80., skupiające głównie młodzież wówczas. Ale ogólnie miejsca arcade nazywały również wchodziły flippery w takie miejsca, więc tutaj potem już tak arcade weszło w nazwę, że dotyczy głównie raczej gier wideo i arkadówki, a w takim potocznym języku to dotyczy właśnie gier wideo, ale ogólnie miejsce arcade związane jest właśnie z takim graniem w starym stylu. A powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się historia flipperów? Co było pierwsze? Kto to wymyślił? Gottlieb? To już jest tutaj, powiedzmy sobie, taka sprawa troszeczkę dyskusyjna, można powiedzieć, bo pierwsze gry polegające na tym, że sobie tam kulka leciała i trafiała w różne cele, odbijając się zazwyczaj od różnych gwoździków, wpadając w łzy różnego rodzaju. To był XIX wiek i to były te Bagatelle maszyny, które po prostu na tym polegały. Bagatelle, tak. Potem pojawiły się, właśnie, maszyny, do których już trzeba wrzucić pieniążek. Bali, Gottlieb i Gottlieb. To pewnie są same początki, bo to 47 rok. Opowiedz coś o tych maszynach. Początki, może nie same początki flipperów, ale rzeczywiście przełomowy rok, jeśli chodzi o historię flipperów, bo to jest rok, który odmienił praktycznie cały świat flipperów i on pozostał do dziś, czyli wprowadzenie łapek. Łapki zostały wprowadzone właśnie przez Gottlieba i to jest pierwszy flipper z łapkami w historii, Humpty Dumpty. To był rok przełomowy. Tutaj dla porównania mamy z 1947 roku maszynę Racket, która z kolei jest właśnie tą maszyną bezłapkową jeszcze. Czyli jak gdyby to pokazuje ten przełom, który tutaj się odegrał, i później już w zasadzie wszyscy podążali tym standardem i wszyscy te łapki, wszystkie firmy produkujące dalej oczywiście tych łapek się trzymały. Także Humpty Dumpty jest takim, powiedzmy sobie, ikoną, jeśli chodzi o historię flipperów. To już są kolejne lata 50. Arabian Nights też bardzo fajna maszyna. Ale już wtedy się tych tytułów dużo pojawiło. Tych maszyn wtedy to było bardzo popularne. Tych maszyn bardzo dużo produkowano. To były tysiące maszyn, 30 000 egzemplarzy. W tej chwili oczywiście jest ich bardzo mało na świecie. Szczególnie w takim ładnym stanie i grających oczywiście. Pytałeś wcześniej o gry arcade, czy powiedzmy sobie o gry wideo. To nie jest gra stricte wideo, ale to jest elektromechaniczna, można powiedzieć, arkadówka. Czyli mamy tutaj wszystko elektromechaniczne. Gra polega na tym, że wyświetla się na ekranie pytanie, wybiera się i się zdobywa punkty. To jest 48 rok dla odmiany. W środku jest kamera, która wyświetla pytanie i tak to sobie tutaj działa. Można nabierać punkty. W związku z tym to jak gdyby pogoń za rozrywką była wtedy rzeczywiście bardzo, bardzo na czasie. Ale to, co tam widzimy, to oprócz tej niesamowitej kamery czy projektora, jest też licznik przebiegu. Opowiedz coś o licznikach przebiegu. Te wszystkie stare maszyny mają liczniki przebiegów troszeczkę przypominające liczniki samochodowe czy motocyklowe, a w zasadzie bardzo nawet podobne. To jest liczba oczywiście gier rozegranych, zakładając, że licznik nie został przekręcony. Nie zgodnie z polską tradycją motoryzacyjną, tylko że po prostu już do przodu, żeby więcej i zacząć kręcić od początku. I rzeczywiście każda z tych maszyn, zresztą tutaj staraliśmy to mniej więcej uwzględnić też, na przykład ta ma około 40 000 maszyn, 40 000 gier rozegranych. To jest dużo czy mało?
No to jest tak przeciętnie, powiedziałbym. Przeciętnie. To myślę, że 30-40 tysięcy to jest to, co taka maszyna może wytrzymać, utrzymując się oczywiście zadbana i dbana na bieżąco, w miarę w dobrym stanie. No pamiętajmy, że wtedy były też inne technologie produkcji, inne lakiery. No, to jest maszyna, która jest w oryginalnym stanie. Także ona nie była poddawana jakimś renowacjom, kładzeniem lakieru, więc dodatkowo to jest wszystko tak, jak było wtedy wyprodukowane, więc to się bardzo dobrze ogólnie trzyma. Także tak, to były maszyny produkowane, bardzo wytrzymałe i produkowane, żeby znieść dużą ilość gier. Ta maszyna za 2 lata, czyli stosunkowo niedługo, kończy 80 lat. I powiedz mi, gdzie ona przez te prawie 80 lat była, przeżyła? Jaka była droga? Czy znasz historię tych maszyn? Czy to jest w ogóle możliwe do odtworzenia? Ta akurat najpierw była u jednej, znaczy nie wiem, gdzie była oryginalnie. Oryginalnie jak każda maszyna. Zaczynała, pamiętajmy, że te maszyny miały zarabiać. To były maszyny, żeby zarabiały. Tutaj były piękne wrzutniczki, które uruchamiały grę po wrzuceniu i dopiero zostały wydawane bile. Były gry, które lepiej zarabiały, które gorzej zarabiały. To musiało być wypośrodkowane, żeby nie grało się za łatwo, no bo wtedy oczywiście taka gra nie będzie przynosiła tyle zysków, będzie się szybciej poddawała eksploatacji. Więc, ale też w drugą stronę nie można przesadzić, żeby była interesująca i wciągająca. Więc tych tytułów powstawało tysiące. W latach 50., kiedy był boom i złota era flipperów wówczas, no to rzeczywiście bardzo dużo było maszyn, które po prostu były przeciętne, jeśli chodzi o grywalność. No i w związku z tym też słabo zarabiały. Po prostu jak ludzie mieli dużo do wyboru, mogli sobie wybrać coś, na czym się gra fajniej, dłużej, lepsza jest rywalizacja. No, z ciekawych rzeczy na przykład wówczas było właśnie cygarka, były bardzo modne, także to wszystko jest od cygar tutaj, prawda? Wypalone elegancko, każdy cygarko sobie odkładał i na partyjeczkę sobie grał. Jak się wchodziło do naszych, nawet właśnie w latach 80. Salonów gier, no to tak od pasa w górę to nie było widać nic, bo wszystko było zadymione, prawda, i wszyscy palili. No inne czasy, no także tak. Potem wprowadzili różne tutaj takie dodatki, żeby sobie można było gdzieś tego tutaj umieścić, powiedzmy sobie. Tak, dokładnie ta maszyna należała do Nicolasa Cage'a. Ona była u niego w chacie, w domu, tak? Tak, bardzo długo. On potem ją z powrotem odsprzedał do muzeum, zresztą tego samego, co był Humpty. Cały czas o Kalifornii. Tak, mówimy o Kalifornii, tak, o Los Angeles. I później ona była przez pewien czas w muzeum, które się zamknęło i podobnie również razem z Humpty Dumpty trafiła tutaj. Także tak, to jest oryginalna maszyna, zresztą w pięknym stanie, ona w ogóle zresztą widać, że nie była nigdzie zarobkowo ustawiona, bo to jest też wszystko oryginalne lakiery. To jest pokój Galaxy, generalnie, który skupia w sobie Dokładnie. maszyny poświęcone różnym galaktykom. I to są flipery, co ciekawe, mamy tutaj flipera z każdej fliper jest innej firmy, z tamtych lat, które wówczas produkowały flipery. William O'Malley, Gottlieb, Stern i Data East. To troszeczkę są późniejsze lata, ale rzeczywiście one rzeczywiście są poświęcone właśnie tutaj innym galaktykom i kosmosom. Więc to jest przede wszystkim super rzadka maszyna. Defender, zrobiona na podstawie Defendera Arcade, który absolutnie był przełomową maszyną, grą wideo, który wprowadził wiele standardów i do tej pory jest kultową maszyną, jeśli chodzi o grę. Nieprawdopodobnie trudna maszyna, wymagająca na początku, wręcz zniechęcająca, ale potem jak już się ludzie dobrze w to nauczyli grać, to nieprawdopodobny zrobiły na sukces. Jedna z najlepszych maszyn w historii. Defender, który stoi tu, a na podstawie tej właśnie arkadówki powstał flipper. Super rzadki, niewiele ponad 300 egzemplarzy wyprodukowanych. Osobiście znam chyba tylko jedno miejsce na świecie, gdzie można na takiej maszynie zagrać w Stanach. Bardzo mało zostało egzemplarzy tej maszyny.
a w takim stanie praktycznie niespotykany. Tak samo Space Invader, kolejna maszyna połączona z arcade, czyli ze Space Invader, czyli kultową grą firmy Taito, wprowadzoną przez Japończyków, która była hitem totalnym, prawda? Więc wszyscy tą grę znamy. W Stanach była produkowana przez Midway i ona tutaj jest oczywiście legendarną, kultową grą i również flipper na podstawie właśnie Space Invader. Świetny, przepiękny backglass, trójwymiarowa grafika, świetnie to wygląda. Black Hole z kolei Gottlieb, dwupoziomowy playfield. Mamy rozgrywkę na górnym, na dolnym playfieldzie, też animowany backglass. I Galaxy to taki po prostu klasyk początku lat 80. Świetna maszyna, świetnie się na tym gra. No i to jest moja ulubiona linia właśnie. A powiedz mi, ile w ogóle, bo pokazaliśmy kilka, ile ty masz fliperów? Czy wiesz w ogóle? Wiesz co, właśnie sporo Spójrz osób mi w oczy. mnie się pyta o to. I przyznam szczerze, że tak dokładnie chyba ich nie mam ich policzonych. Myślę, że... To jest nie 10, jest. 20, 50? No nie, no myślę, że w tej chwili jest tak około 80 kilka 80 kilka. fliperów i arkadówek. A skąd się Pewnie w ogóle też bierze? Jeżeli ktoś by 40, chciał 50. mieć flipper w domu i ma do tego warunki metrażowe i finansowe, to skąd się je bierze? Więc co, są dostępne flipery. W tej chwili, znaczy już nie mówię o nowych maszynach, które powstają w tej chwili, bo tak jak koniec ubiegłego wieku i początek, lata 2000, sam początek, no to było załamanie w ogóle fliperów. Została na rynku jedna firma, Stern, która utrzymała jak gdyby produkcję. Czyli to tak jak ten Głównie- Galaxy. Galaxy to jest to, co lata 80, to są inne czasy. Potem 2000 wszystkie firmy upadły. I Williams, Bally, Gottlieb, wszystkie firmy poupadały i w zasadzie został tylko Stern, głównie tylko dlatego, że był gotowy na produkcję i utrzymanie się przy produkowaniu małych liczby egzemplarzy. 200-300 maszyn wystarczyło, żeby firma potrafiła przetrwać. No a potem się odbiło i rzeczywiście jest powrót w tej chwili i flipery nadal są, rozwijają się, powstało mnóstwo firm, bo Stern oczywiście rozwinął się bardzo, jest potężna fabryka puszczająca po kilka tytułów rocznie, ale jest też dodatkowo wiele butikowych firm. Myślę, że w tej chwili to około 10 firm produkuje flipery w małych seriach. Moją ulubioną jest Spooky Pinball, ale jest Jersey Jack tak samo. To są wszystko amerykańskie firmy. Wszystko tak? amerykańskie, ale nie tylko. Ale jeżeli byśmy chcieli wziąć, Europy też. No ale zdobyć klasycznego flipera, takiego z lat 80., bo klasyka nas interesuje najbardziej, to co? eBay? na eBayu tak, oczywiście portale różne aukcyjne, jak najbardziej. W Polsce tak samo one się pojawiają, można. Oczywiście ten wybór nie jest jakiś, powiedzmy sobie, powalający. Ceny są stosunkowo wysokie, też się troszkę trzeba na tym znać, przynajmniej albo na pewno się poradzić kogoś, jeżeli chce się samemu kupić. No bo nie ukrywam, że utrzymywanie tych maszyn w stanie działania, no to jak ze starymi samochodami, albo gorzej nawet. Tutaj Gorzej. ta elektronika i mechanika to czasami po prostu jest przeprawa, żeby te maszyny uruchomić. No, nam się udało. No. Smoky No Joe. właśnie, mamy Smokey Joe. Jeden w ogóle z pierwszych gier. Tutaj sobie jedziemy, gdzie ja mam tutaj? Jedziemy sobie oczywiście strażą pożarną. Bardzo fajnie się kieruje tą kierownicą. Trzeba uważać. No właśnie, tutaj za szybko troszeczkę. On sam dodaje gazu, sam przyspiesza. No nie do końca. Na A masz dole jest gaz. pedał, oczywiście jest. Trzeba dobrze wyczuć, bo ta kierownica jest właśnie fajna, że można ją sobie obracać, ona wtedy łapie, bardzo szybko można skręcić. O, po prostu trzeba ćwiczyć. Te gry, niektóre były bardzo trudne do opanowania, ale jak już się złapało, o co chodzi, o, właśnie trzeba szybko łapać, kontrolować. No, także to jest... I to jest właśnie tytuł Smokey Joe. Smokey Joe. Jedziemy gasić pożar. Bardzo fajna gierka. Opowiedz coś jeszcze o Atari. No, Atari miało swoją wstawkę fliperową oczywiście i to są unikalne flipery, znaczy bardzo trudno je w ogóle znaleźć, jeżeli to w Stanach.
A tutaj mamy prawie kompletną kolekcję. Mówię prawie, bo jeszcze jeden flipper jest w drodze i on jest jak gdyby uzupełnieniem pełnej kolekcji flipperów Atari. Oni wypuścili łącznie 7 tytułów. Były prototypy też, ale z tych seryjnych tytułów to są właśnie te, które tutaj widzimy, plus jeszcze jeden, plus jeden za ścianą, który jest o tyle ciekawy, że jest największym flipperem w historii, czyli Herkules. I to jest też bardzo ciekawa gra. Na zdjęciach ten Herkules, jak mu się robi zdjęcie, to on wygląda na normalny flipper, tylko w kontekście człowieka z dali, albo najlepiej obok z normalnym flipperem, widać jak on jest wielki. On był największy? Największy produkowany seryjnie, zresztą chyba w ogóle największy. Czy to był jeden z ostatnich akcentów Atari w świecie flipperów, pinballa? No, oni króciutko działali w ogóle, tak. Bo oni generalnie nie szli na łatwiznę, nie korzystali z rozwiązań firm, które były na rynku flipperowym przez wiele lat wcześniej, o których mówiliśmy. Więc oni sobie wymyślili wszystko sami. Oni oczywiście mieli przepiękne grafiki i ja zawsze mówię, że flipper Atari fajnie się ogląda niż na nie gra, chociaż osobiście mam parę tutaj maszyn w Atari właśnie, które bardzo lubię. Natomiast oni mieli bardzo takie, powiedzmy sobie, nowatorskie rozwiązania, które się na dłuższą metę były dość awaryjne, nie sprawdziły się. Oni nie szli na kompromisy generalnie, po prostu jak te flipery jakoś nie poszły, no to skupili się bardziej właśnie na grach arcade. No i oczywiście potem na konsolach, na komputerach 8-bitowych i cała dalej historia to Atari to jest w ogóle... To może tego nie było widać, przepraszam, że Ci przerwałem, ale pokoje są podzielone historycznie, tematycznie od początków. To jest pokój Atari, są pokoje elektromechaniczne, ale też współczesne tytuły. Czy właściwie idąc przez muzeum ogląda się historię, może nie zawsze w kolejności odpowiedniej, ale przechodzi się przez te etapy historyczne, No tak, to oczywiście nie, no wiadomo, no, ciężko to wszystko przedstawić tak bardzo, że tak powiem, dokładnie, ale chciałem zaakcentować jakieś, powiedzmy sobie, tematy, tak jak Atari. Oczywiście w pokoju Atari oprócz flipperów jest mnóstwo innych rzeczy związanych z grami Atari. Obok mamy pokój poświęcony praktycznie całkowicie firmie Zaccaria włoskiej, która w latach 70., potem 80. no była trzecim największym producentem flipperów na świecie. Ma kompletnie inną estetykę od Amerykanów. No, te maszyny są I przepiękne. też narrację włoską w Super dobieraniu super tytułów, się wymyślaniu z nami- tytułów. Świetnie się na nich gra, maszyny gadają po włosku, są przepiękne. Tak samo właśnie wideo arkadówki, one z kolei w większości jednak były tytuły przejęte z rynku amerykańskiego i japońskiego, no ale już w swojej odsłonie graficznej. Są przepiękne grafiki, czyli obudowy, czyli tak zwane budy od arkadówek, no, są rzeczywiście przepiękne. Przebijają amerykańskie w 100%, moim zdaniem. Nie udało nam się porozmawiać o wszystkim, mamy ograniczony czas. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to odwiedźcie Piotrka, jego Muzeum Interaktywne w Warszawie na Podwalu. A cóż, ja dziękuję bardzo za zaproszenie, Bardzo idziemy dziękuję. grać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam. Niemal wszystkie archiwalne numery magazynu Classic Auto są dostępne na stronie www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.